To jest laptop, niezbędne narzędzie w mojej pracy. A to jest aparat, drugie niezbędne narzędzie w mojej pracy. W dzisiejszym vlogu opowiem Wam o wszystkich narzędziach, których używam w mojej pracy. Właśnie na ekranie możecie zobaczyć listę słów, których będę używać w tym vlogu. Proszę, zwróćcie na nie uwagę. To jest laptop. Laptop jest szarego koloru. I laptop zawsze jest na tym biurku. To jest biurko. Biurko jest kremowego koloru. Jest jasne. I kiedy zaczynam pracę, klikam, żeby włączyć laptop. I kiedy kończę pracę, klikam, żeby wyłączyć laptop. Laptop jest niezbędnym narzędziem w mojej pracy, ponieważ po pierwsze daję na nim lekcje, po drugie edytuję na nim filmy i po trzecie robię materiały na moją stronę internetową. To jest moja strona internetowa, na którą Was zapraszam. Na biurku leży też notes i długopis. A tutaj są zakreślacze, inny długopis, jeden, drugi długopis i tutaj różowy ołówek. Używam ich, żeby zapisywać nowe pomysły i rzeczy do zrobienia. Na biurku jest też butelka z wodą. To jest butelka i butelka jest granatowego koloru. A obok butelki siedzi leniwiec. Leniwiec jest z Kostaryki i zawsze towarzyszy mi w mojej pracy. A to są słuchawki. I słuchawki też są w kolorze granatowym. Potrzebuję słuchawek, żeby dobrze słyszeć moich uczniów. Lubię te słuchawki, ponieważ dźwięk jest dobrej jakości i nie słyszę hałasu z zewnątrz. Kiedy lekcja się zaczyna, zakładam słuchawki. Kiedy lekcja się zaczyna, zakładam słuchawki, a kiedy lekcja się kończy, ściągam słuchawki, ściągam je. I to są słuchawki nauszne. Nauszne. Bo mamy też słuchawki douszne. A to jest mikrofon. Mikrofon jest czarnego koloru i kupiłem taki mikrofon, żeby dźwięk był dobrej jakości i żeby studenci mogli mnie dobrze słyszeć. A tutaj możecie zobaczyć monitor. Na tym monitorze, kiedy daję lekcje, widzę wszystkie materiały i na tym monitorze edytuję też filmy. Ten monitor jest czarnego koloru i jest dosyć duży. A tutaj na laptopie, kiedy daję lekcje, widzę moich studentów, moich uczniów. Ostatnio kupiłem też nowy
bardzo wygodny, ergonomiczny fotel. To jest fotel. Fotel jest koloru czarnego. Oczywiście mam też myszkę. Myszka jest bezprzewodowa i jest koloru szarego. Mam myszkę, żeby móc ruszać kursorem. A tutaj jest klawiatura. To jest klawiatura. Klawiatura jest szarego koloru i mam klawiaturę, żeby móc pisać. Filmy na mój kanał nagrywam albo tym aparatem, to jest aparat w kolorze czarnym, koloru czarnego, albo telefonem. Właśnie teraz ten film nagrywam telefonem. Lubię ten aparat i ten telefon, bo jakość wideo jest bardzo dobra. Zwykle, kiedy nagrywam filmy, używam innego mikrofonu. Używam małego mikrofonu bezprzewodowego. To jest mikrofon bezprzewodowy. Mały, czarny mikrofon bezprzewodowy. Bezprzewodowy, czyli nie ma kabla. Jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to gimbal. Teraz telefon zamontowany jest na gimbalu. I używam gimbala, żeby wideo było stabilne. Jest to też bardzo wygodne, ponieważ kiedy się poruszam, to gimbal śledzi moje ruchy. Wszystkie moje narzędzia są na tym biurku albo są na tej niskiej szafce, niskiej kremowej szafce. To jest szafka w kolorze kremowym. A tutaj możecie zobaczyć jeszcze tablicę. To jest tablica, biała tablica i tutaj też zapisuję, robię notatki. A na tablicy jest jeszcze gąbka, to jest zielona gąbka, a nad gąbką są magnesy. Dajcie znać w komentarzach, gdzie pracujecie Wy i jakich narzędzi używacie w swojej pracy. Na koniec chciałbym Wam dać krótkie wyjaśnienie gramatyczne. Te czasowniki, które widzicie teraz na ekranie i których użyłem we vlogu, należą do koniugacji -esz, a więc mają te końcówki. Pamiętajcie, że żeby odmienić czasownik, usuwamy zwykle ostatnią literę i potem dodajemy końcówkę osobową. Na przykład włączam, włączasz, włącza, włączamy, włączacie, włączają. Następnie te czasowniki należą do koniugacji -isz albo -isz. I tutaj na ekranie macie końcówki. Lubię, lubisz, lubi, lubimy, lubicie i lubią. I jeszcze ostatnia grupa czasowników, ostatnia koniugacja, koniugacja -esz. Tutaj macie końcówki w tej koniugacji. Ja chcę, ty chcesz, on, ona, ono chce, my chcemy, wy
chcecie i one chcą. Pamiętajcie, że w tych koniugacjach mamy też czasowniki nieregularne albo czasowniki z pewnymi zmianami. I jeżeli chcecie dobrze opanować koniugację czasownika, zapraszam Was na moją stronę, gdzie znajdziecie kurs właśnie z koniugacji czasownika z wieloma ćwiczeniami interaktywnymi i z bardzo dobrym wyjaśnieniem całej gramatyki. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się nowy format filmów i zapraszam Was na kolejny film już w następną niedzielę. Cześć!